Siemanko, to już ponad rok jak użytkuję Philipsa 55 PUS 7303 o przekątnej 55 cali z trójstronnym Ambilightem. I z tej okazji postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat wad i zalet tego produktu. Swoją drogą, kiedy z dzisiejszej perspektywy patrzę na swój stary telewizor kupiony w 2010 albo 2011 roku, 43-calowy LG z matrycą LCD, to wydaje mi się, że jest to telewizor z innej epoki. I bynajmniej nie mówię tu o rozmiarze samego ekranu, bo 43 cale to wcale nie jest mały telewizor i nadal cieszy się popularnością. Mówię raczej o wyglądzie zewnętrznym, grubości ramek, no i o obrazie. Tylko Full HD. Tak, tylko Full HD. A poważnie, różnica w obrazie jest odczuwalna, kiedy to przechodzę z salonu do sypialni oglądać dalej film, który na Netflixie jest w jakości 4K. Wtedy widać, powiedzmy, tą pikselozę. Ale budząc się rano, odpalając YouTube'a czy Netflixa, jakość jest wciąż bardzo dobra. Ale do rzeczy. W sierpniu 2019 postanowiłem zmienić salonowy telewizor na coś większego. OLEDy na tamte czasy w ogóle nie wchodziły w grę ze względu na koszta. Z racji tego, że telewizor w domu jest raczej sporadycznie odpalany, budżet, w jakim chciałem się zamknąć, to około 3000 zł. Nie przeciągając dalej, łapiąc fajną okazję w jednym z dużych marketów z elektroniką, nabyłem ten telewizor z dość dużym upustem. Na półce był około 2599 i kupiony ostatecznie kilka stówek mniej. W tej cenie były jeszcze oczywiście telewizory innych marek, ale to, co mnie urzekło od pierwszego wejrzenia, to Ambilight i padło na Philipsa. I sądzę, że dopóki inni producenci nie wprowadzą takiego feature'u, dopóki będę przy Philipsie. Gdyby doszło do sytuacji, że będę ponownie zmieniał na coś większego, może OLEDa, to wciąż będzie to Philips z Ambilightem. Niestety w dzisiejszych czasach, oprócz LG, który ma pilota Magic ze wskaźnikiem na ekranie, to żaden z producentów nie oferuje nic, co mogłoby chociażby po trochu konkurować z Ambilightem. O specyfikacji nie będę się rozwodził. Widzicie ją na ekranie. Warto tylko dodać, że całość działa pod Androidem, a pilot z pełną klawiaturą na odwrocie i sterowanie głosowe tylko ułatwia nawigację. A więc do dzieła. Sam telewizor nie różni się zbytnio od innych 55-calowych telewizorów. Ramki nie są za grube, podstawka solidna, wejście jest dość sporo. Chociaż szkoda, że wszystkie są zgrupowane z lewej strony, patrząc od frontu oczywiście. Chociaż jedno HDMI mogłoby być po przeciwnej stronie. Przez obecność Ambilight telewizor jest natomiast znacząco grubszy z tyłu. Ale biorąc pod uwagę, że i tak stoi przy samej ścianie, to mnie to w żaden sposób nie przeszkadza. Jasność ekranu jest na bardzo dobrym poziomie. W dzień widać wszystkie szczegóły, a w nocy trzeba nieraz włączyć tryb ze zmniejszoną jasnością, bo wali po oczach jak mocna latarka. Przez ten przeszły rok użytkowania nie zauważyłem żadnych, można by powiedzieć, poważnych wad produktu. Ma on swoje minusy, jak chociażby przeciętna responsywność na wciskane klawisze, czy o zgrozo Bluetooth, ale o tym za chwilę. Obraz jak na 4K przystało jest świetnej jakości. Wspomagany przez HDR10 daje cudowne odczucia wizualne. Co do dźwięku, to nie mam jak go Wam pokazać, żebyście mogli usłyszeć, jak ten telewizor gra w rzeczywistości. Ale mogę powiedzieć tylko, że w porównaniu do tego 43-calowego LG sprzed 10 lat, gra on może trochę lepiej. Faktycznie ma taką opcję, że różnią się od siebie różne tryby dźwiękowe. Między innymi w wiadomości wyostrzony jest głos, a film, gra są bardziej słyszalne jakieś efekty typu bas i wysokie tony. Ale tak czy siak filmy, muzyka czy gry puszczone są przez kino domowe. Na seryjnych głośnikach telewizora oglądamy tylko i wyłącznie wiadomości. Pilot. Niezaprzeczalną zaletą jest na pewno klawiatura, która znajduje się na spodzie pilota. Działa świetnie, a też nie musimy się martwić o przypadkowe wciśnięcie jakiegoś klawisza, gdyż klawiatura aktywuje się dopiero po odwróceniu pilota. Czyżby żyroskop? Nie wiem, nie interesowałem się. Kolejną kwestią wartą uwagi jest to, że wszędzie, gdzie tylko jest zaimplementowana możliwość obsługi głosowej, tam możemy wydawać komendy, czy na przykład wyszukiwać na YouTubie za pomocą głosu. Mówimy do pilota tak jak do mikrofonu, więc gdyby nawet nie było klawiatury, to wpisywanie czegokolwiek w przeglądarkę, czy YouTube, czy to w Chroma, nie stanowi najmniejszego problemu. To, co na pewno należy zaliczyć jako wadę, to to, że krzyżak na pilocie nie ma żadnych wypukłości. Niczego, co dałoby się wyczuć pod palcem. To powoduje, że odruchowo kładąc palec na krzyżaku, nie mamy świadomości, w którym punkcie się znajduje. Czy z lewej, czy z prawej strony, czy na środku, czy u góry. I musimy jechać palcem do krawędzi, aby stwierdzić organoleptycznie, gdzie jesteśmy.
Sama komunikacja pilota i telewizora jest na zadowalającym poziomie. Nie jest to responsywność natychmiastowa. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Nie działa to tak jak w starszych telewizorach, gdzie tylko muśnięcie przycisku zmieniało kanał czy włączało opcję. Może to przez Androida, a może telewizory, które kosztują 2-3 razy więcej, mają tę responsywność na wyższym poziomie, coś jak rysiki w Note 10 i Note 20, gdzie zostały poprawione znacznie te czasy dotyku. Niemniej jednak działa on ok, a Android mimo złych opinii działa również w porządku, nie zawiesza się, nie powoduje niepotrzebnych zgrzytów. Oczywiście telewizor posiada swoją pamięć wbudowaną, więc nie ma najmniejszego problemu, aby instalować na nim aplikacje, które dostępne są w sklepie Play, jak również gry. Tutaj dla przykładu właśnie wyświetlam jedną z nich, ale nie zdarzyło mi się pograć dłużej niż 15 minut, raczej traktuję to jako feature. Bluetooth. Jak dla mnie to jakieś nieporozumienie. Nie da się sparować słuchawek. Opcja dostępna jest tylko w droższym modelu za około 4000. Ten ma wyraźnie zapisane w instrukcji, ale nie instrukcji telewizora fizycznie dodanej, tylko w instrukcji w telewizorze, że Bluetooth pozwala na parowanie pada do grania, jak i dobrze pamiętam chyba klawiatury. No w tych czasach, kiedy adaptery Bluetooth kosztują na Allegro chyba z 12 zł i działają to w telewizorach za 2500, powinno być to standardem jak telegazeta. Duży minus za to, naprawdę. Na deser zostawiłem sobie to, co w zasadzie przesądziło o kupnie. Ambilight. No powiem Wam jak na spowiedzi. Rewelacja. Naprawdę, nie spodziewałem się, że daje to taki efekt. Ściana za telewizorem jest koloru szarego, sam telewizor stoi na podstawce, nie ma tych żarówek Philipsa Hue bodajże, ale efekty wizualne powalają. Nagranie, które teraz widzicie, nawet w 1/10 nie oddaje tego, jaki klimat jest w salonie. Podczas oglądania filmów można śmiało zgasić wszystkie światła, bo i tak będzie jasno. Jest kilka trybów, w których Ambilight pozwala pracować. Na co dzień używam tylko trybu śledzenie wideo i działanie standard. Jest wtedy śledzony obraz, a tam gdzie nic się nie dzieje lub jest czarny ekran, diody nie świecą. Inne tryby różnią się tylko bardziej lub mniej jaskrawym podświetleniem, no i tym, że w momencie kompletnie ciemnej sceny czarnego ekranu Ambilight tworzy delikatną obwolutę z białego światła wokół telewizora, przez to jest ciągle jasno. Są też inne tryby, takie jak śledzenie audio w kilku wariantach, śledzenie koloru, flaga, no tutaj reklamowana jako na mecze, śledzenie aplikacji, ale śledzenia aplikacji nigdy nie używałem. Dodatkowo można włączyć Ambilight słuchając muzyki i mając wyłączony ekran. Wtedy mamy kilka trybów do wyboru, takich imprezowych. Warto również wspomnieć, że nawet jak telewizor jest całkowicie wyłączony, nic na nim nie leci, nie tylko wygaszony ekran, ale wyłączony telewizor, Ambilight działa jako taka dekoracja. Mamy możliwość go włączenia. No i mamy opcję odprowadzania do łóżka. Tak, mianowicie jak oglądacie coś z włączonym Ambilightem, to po wyłączeniu telewizora diody będą delikatnie tliły się na kolor biały, rozświetlając przez kilka następnych sekund pokój. Taka opcja coming bed. A więc reasumując, wybór telewizorów jest przeokrutny. Nawet jak wiemy, jaka przekątna ma być i mniej więcej jakie parametry, to i tak do wyboru mamy dziesiątki modeli wśród kilku producentów. Jedni mówią, aby kierować się procesorem, inni jakością obrazu wyrażaną w PPI, czy jakimiś świetnymi podświetleniami Edge, Full, Microdimming. Porównujemy kilka telewizorów ustawionych obok siebie w sklepie i sprawdzamy, który ma najlepszą jakość obrazu. Nikt nie myśli wtedy, że może celowo niektóre modele mają wyostrzone kolory i kontrast, a inne nie. Może celowo jest gorsza jakość na Samsungu, a lepsza na Sony w danym sklepie, a w innym na odwrót. Summa summarum, przynosząc telewizor do domu już nie mamy do czego porównać. I porządny materiał z 4K będzie wyglądał świetnie bez względu na to, czy wejdziemy w taką czy inną markę. Różnica może być w responsywności, wyglądzie menu, opcjach wbudowanych, dodatkach, Chromecastach, czy w tym nieszczęsnym Bluetoothie. Tak więc kierujmy się zdrowym rozsądkiem, logiką i przede wszystkim obejrzyjmy te telewizory, zobaczmy jakieś recenzje, nie idźmy na ślepo do sklepu i nie kupujmy, co nam pierwsze polecą, bo zawsze polecą to, co się ma sprzedać. Jedno jest pewne, tą opcję Ambilight posiadają tylko Philipsy i szczerze polecam wszystkim graczom, jak również fanom filmów, aby zobaczyli, jak to wygląda w rzeczywistości. I z tym Was zostawiam. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!